Ten spacer, proszę Państwa, odbywa się w ramach grantu, który dostaliśmy. Nazywa się Żydowski Ślad w wielokulturowym Białymstoku. Dla nas jest bardzo ważny ten kontekst obecności sąsiedzkiej, że byliśmy razem i dlatego to jest takie ważne, żeby nie oddzielać historii Żydów i zamykać jej w takiej puszce, ale widzieć ten kontekst, że nasi dziadkowie, pradziadkowie żyli obok, żyli razem. Dzisiaj zaprosiliśmy na ten spacer Anię Kraśnicką, jedną z najlepszych naszych przewodniczek z naszego miasta. Kolejny spacer poprowadzi Andrzej Lechowski. Będziemy Państwa informowali na Facebooku. Zaczynajmy! Dzisiejszy spacer zaczynamy tak, no jakby w środku getta jesteśmy. Przypuszczałam, że wszyscy, którzy przyjdą, będą zainteresowani tematem i wszystko już wiedzą, co do momentu, kiedy getto powstało, to już wiecie. Natomiast no widzę, że część osób nawet się przyznało, że nigdy nie było na takim spacerze. Więc proszę Państwa, tytułem wstępu. W 1939 roku w Białymstoku było 100 000 mieszkańców i oceniamy, że 50 000 było Żydów. Jeśli ktoś powie 40 000, ktoś inny powie 60, bo zawsze się z tym spotykam. Więc mówmy 50, to będzie i tak połowa mieszkańców tego miasta. Głównie społeczność żydowska mieszkała w centrum. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, to najpierw mieliśmy ten okres sowiecki, prawda? Wiadomo, Hitler zaatakował Stalina i po prostu ta wojna, kiedy Niemcy tu weszli, zaczęła się tak naprawdę 22 czerwca 1941 roku, tak? A wcześniej od 1939 do 1941 był okres sowiecki. W tym czasie do Białegostoku, uciekając od Niemców przez rzekę Bug, bardzo często przez zieloną granicę, czyli w tym od 1939 do 1941 pojawiło się mnóstwo Żydów w Białymstoku, nie naszych, nie tych, którzy tu mieszkali. Wielu z nich z Warszawy, wielu z nich w ogóle z innych jeszcze regionów generalnego gubernatorstwa. Na zachód nie mogli uciekać, no bo tam już wszędzie były Niemcy hitlerowskie się rozprzestrzeniały, więc tutaj na wschodzie wydawało mi się, że może jakoś się uda przeżyć. No więc ilu było Żydów, kiedy weszli tu Niemcy? I teraz tak, ja się spotkałam na przykład z taką liczbą, że przybyło do Białegostoku 40 000 Żydów w tych 2 latach. Przyjmijmy, że w 1941 roku Niemcy zamykają tutaj, na terenie getta, około 60 000 ludzi. Te nasze 50 plus powiedzmy 10. Dlaczego tak zmniejszam? Dlatego, że proszę Państwa, w tym czasie sowieckim była trzecia deportacja na Sybir. Kto był w Muzeum Pamięci Sybiru, może kojarzy. Trzecia deportacja na Sybir, wywieziono 90 000 ludzi, w tym 85% Żydów. Więc wielu z nich po prostu no, siłą rzeczy stąd wywieziono. No i teraz jesteśmy w tym 1941 roku. Niemcy wchodzą 27 czerwca do Białegostoku. Wiecie, co się wydarzyło najpierw? Czyli spalono wielką synagogę. Ona jest przy budynku PZU stała, tak? Tam jest teraz pomnik. Zaczyna się horror. Tego pierwszego dnia w synagodze zostało spalonych 800 osób. Na ulicach miasta zamordowano 1200 osób. Czyli pierwszy dzień pobytu tutaj Niemców hitlerowskich to jest 2000 ofiar. A to jest dopiero początek, pierwszy dzień. Następnie, moi drodzy, już 26 lipca zostaje wydane polecenie, czyli ile to tam, miesiąc minął, tak, że wszyscy Żydzi z Białegostoku mają się przenieść do dzielnicy, która no, po prostu wiadomo było, że to będzie getto i naznaczono granicę. I to jest tak, proszę Państwa, Lipowa, Przejazd i tam dalej Poleska, Jagienki, Sienkiewicza. W tych ulicach w środku było zamknięte getto. I teraz ja Wam mówię ten pierwszy przebieg tej granicy, dlatego że później granica się zmieniała. Getto było trochę zmniejszane. Najbardziej znane zdjęcie tej bramy głównej gettowej, to jest to zdjęcie, na pewno kto się tylko troszkę interesuje tym tematem, to zdjęcie zna. I to jest to najsłynniejsze zdjęcie, zobaczcie, to jest róg Malmeda, wtedy kupieckiej i Lipowej. To jest dokładnie tam. Widzicie, tam gdzie są te światła, to była ta brama, którą my uznajemy za główną. Tutaj stoi strażnik, kripowiec, idzie dziewczyna. U Tomka tutaj w miejscu to zdjęcie jest bardzo duże, możecie sobie później przy okazji zobaczyć. Teraz wyszła nowa książka Datnera ze wspomnieniami Szymona Datnera i się okazuje, że po roku ta brama już nie działała. Dlaczego była zamknięta? No bo tam była najlepsza ulica, tam się spacerowali okupanci, tam było, prawda, wszystko pięknie, a tu widok na taką biedotę, na ten smutek i na tą rozpacz.
Ta główna brama do getta, według nas główna, istniała około roku. Ja bym generalnie powiedziała, że główną bramą do getta przez cały niemal czas jego istnienia to była ta na Jurowieckiej. Tam zaraz też pójdziemy. Powiem Wam, że mam tak 8 punktów. Będziemy szli tutaj przez Aleję Piłsudskiego, przejdziemy na Jurowiecką i skończymy aż na cmentarzu gettowym dawnym, czyli na skwerze Tenenbauma. Ustaliliśmy sobie, jak wyglądało getto. Ustaliliśmy sobie, że tutaj była ta brama, która jest dosyć znana. Była jeszcze na Jurowieckiej, to już powiedziałam, na Żytniej, na Fabrycznej. Wszystko, co Wam mówię, zostało wzięte ze wspomnień i z pamiętników, jak również z książek, które pisali historycy. Więc także, moi drodzy, 26 lipca Żydzi dostają informację, wszyscy macie do 1 sierpnia czas, czyli ile dni dostali? 5 dni dostali, żeby się przenieść z całego miasta do tej zamkniętej w przyszłości dzielnicy żydowskiej. Była, no chyba można tak powiedzieć, taka panika nastąpiła, no bo tak, trzeba zostawić swój dom, co zabrać ze sobą, jakie rzeczy będą mi potrzebne, co przehandlować, co oddać na przykład na przechowanie do znajomych. Z drugiej strony ci, którzy tu mieszkali, chrześcijanie, czy tam po prostu inne wyznania, tak? Oni z kolei też musieli swoje mieszkania opuścić, więc taki handel zamienny, to wszystko było takie paniczne. Chyba każdy rozumie dlaczego. 5 dni na kompletną zmianę swojego życia to jest bardzo mało. No i się przenosili, nawet Niemcy mieli wyliczone, co podaje Felicja Raszkin-Nowak, że tam na Żyda przypadało 3,5 metra powierzchni mieszkaniowej. Jak oni to liczyli, trudno powiedzieć, ale pewnie mieli ilość mieszkań przemnożone czy podzielone przez ilość zamkniętych w getcie Żydów. No i ostatecznie, słuchajcie, getto zostało zamknięte, czyli wszyscy weszli, od tego momentu nikt nie może wychodzić, to jest 1 sierpnia 1941 roku. Od tego momentu każdy, kto się pojawił na zewnątrz getta, no, był w niebezpieczeństwie, nie można było wychodzić, nie można było robić zakupów, ale też ludność, która mieszkała na zewnątrz, miała zakaz kontaktowania się z Żydami. I tutaj, proszę Państwa, od razu Wam powiem, że getto nie było jednolite, bo w środku, tak jak idzie rzeka Biała, Niemcy wytyczyli strefę fabryczną. Tam były fabryki, dziś tam stoi ten Manhattan na Jurowieckiej, galeria, hotel, tak? To była strefa fabryczna, również oddzielona wysokim płotem, bo całe getto było oddzielone od reszty świata drewnianym takim parkanem, a na górze był drut kolczasty. Więc tamta strefa fabryczna była wydzielona i teraz nikt nie mógł wychodzić za wyjątkiem tych, którzy byli potrzebni do pracy. Więc jak miałeś przepustkę, bo pracowałeś poza gettem, no to wtedy było sprawdzane w bramie, jak przechodziłeś, wtedy można było wyjść. I tu, proszę Państwa, właśnie taka dygresja. Bardzo wielu ludzi mówi, że warunki w białostockim getcie nie były takie złe. Nieprawda. Były straszne, jak we wszystkich gettach, tylko że wszyscy porównują to w taki sposób. Bo w Warszawie codziennie zbierano z ulic w getcie setki ludzi, którzy umarli z głodu. To wiecie Państwo. Natomiast w Białymstoku takiej sytuacji nie było. No właśnie choćby z tego powodu, że 5-6 tysięcy osób codziennie opuszczało getto, bo szło do pracy. I to dawało asumpt do jakichś drobnych szmugli, tak? Coś tam w kieszeni można było przenieść, coś tam pod płaszczem. Generalnie Niemcy nie pozwalali, no ale jak 5 czy 6 tysięcy w tej i z powrotem przechodzi, no to trudno jest to kontrolować. I były takie pokazówki, na przykład w 1943 roku chłopacy nieśli pestki w kieszeniach, zostali zastrzeleni za te pestki. Gdzieś tam dziewczyny niosły świeczki, no bo też potrzebna rzecz i też zostały zastrzelone, ale to znamy 2-3 przypadki, natomiast codziennie jakoś tam co nieco się udawało przemycić. Oczywiście jak złapany ktoś był za przenoszenie jedzenia, no to był bity po prostu. Natomiast takie no, sprawy, że rozstrzeliwano na miejscu, to były takie po to specjalnie, żeby wszyscy się bali. Tak wyglądała ta sprawa powierzchni getta, jak to wyglądało, że no nie było aż tak tragicznie w sensie, że nie byli zagłodzeni w środku. Musicie też wiedzieć, że ten płot tu dookoła, on miał pewne nieszczelności. Gdzieś tam wybito kawałek deski, no przykra sprawa, ale na przykład no, mój ojciec mówił, że póki istniało getto w Białymstoku, to psów bezdomnych nie było. No to rozumiecie, co to znaczyło, że nawet to sprzedawano jako mięso, więc wszystko, co się dało, szmuglowano do getta, ale w zamian za to z getta wychodziły i ubrania, i jakieś przedmioty, no był po prostu najczęściej handel zamienny.
Dobrze, na ten moment chciałam Wam powiedzieć po prostu, jak było zorganizowane, jak to było w początkach i przejdziemy bardzo niedaleko stąd, gdzie stał Judenrat. Pytanie, czy wiemy, co to jest Judenrat? Większość z Was pewnie wie. To był taki urząd, który służył do kontaktu między Niemcami a zamkniętymi w getcie Żydami, czyli po prostu wszystkie polecenia były wydawane tym urzędnikom. Na czele Judenratu oficjalnie stał ostatni rabin Białegostoku, Gedali Rosenman, ale prawda jest taka, że ten człowiek nie zarządzał tak naprawdę. Miał swoją prawą rękę i on rządził Judenratem, Efraim Barasz. Jak go oceniła historia? Nie tak źle, jak sobie myślicie, no bo Judenraty zwykle bardzo były znienawidzone. Ten budynek wyglądał tak i tutaj właśnie, proszę Państwa, żeby była jasność. Tu, gdzie my stoimy, to jest z czasów Gomułki, lata 50. Dlatego, że tu było jedno wielkie morze ruin. Ale zobaczcie, te dwie kamieniczki przetrwały. Więc mamy jakąś pamiątkę, kilka budynków na terenie getta zostało. Natomiast miejcie świadomość, że te zdjęcia, które się nam pokazuje, jak Białystok był w 80% zniszczony w czasie II wojny światowej, to są właśnie wszystko ruiny dzielnic żydowskich. No, myślę, że większość z Was zna te zdjęcie, więc takie niedobitki, po te kilka kamieniczek się ostało. A ten słynny Judenrat, który Wam pokazywałam, no to proszę Państwa, on stał tam, gdzie teraz idziemy, także przejdźmy dalej. Słuchajcie, Judenrat białostocki bardzo dobrze sobie radził. Judenrat się dzielił na takie wydziały i tam był taki wydział pracy i w pewnym momencie według Żydów tak nieuczciwie tę pracę jakby, wiecie, dawano ludziom, że nawet tam był bunt takiego szefa wydziału, który po prostu się zbuntował, to się nazywa bunt Limana, no i odszedł generalnie z Judenratu. Judenrat to było najpierw 12 osób, a później plus jeszcze 12, czyli można powiedzieć, że w takim apogeum to 24 osoby w tym urzędzie pracowały i organizowały, słuchajcie, całe życie żydowskie. Wydział Zdrowia Judenratu prowadził 2 szpitale, jeden na Fabrycznej 27, jeden na Jurowieckiej 7 oraz, zaraz będziemy szli, tam gdzie dzisiaj jest klinika Arciszewskich, tam do 42 roku, prawie do końca roku istniało ambulatorium, czyli taka przychodnia po prostu. Następny wydział Judenratu, wydział sanitarny, no to głównie sprzątanie i tak dalej. Wydział aprowizacji, no to rozdzielanie tych marnych, ale jednak jakichś tam racji żywieniowych. Wydział oświaty Judenratu prowadził 2 szkoły, jedna na Nowym Świecie tutaj pod numerem 24 i na Fabrycznej 30. Oprócz tego wydział oświaty miał przedszkola, sierocińce i pod oświatę podchodziły również domy starców. Oczywiście to do pewnego momentu, ale proszę Państwa, zrozumcie, 24 osoby były w stanie to wszystko organizować. Ile tych wydziałów już wymieniłam. A jeszcze mamy te najważniejsze, a mianowicie Wydział Przemysłu. Pod Judenrat podlegało 17 fabryk na terenie getta, w których pracowało 1730 osób, przynajmniej w pewnym momencie, no bo cały czas mamy taki wycinek tego w miarę spokojnego momentu od zamknięcia getta do, powiedzmy, akcji lutowej. Czyli 17 fabryk jeszcze mieli pod swoją opieką ci urzędnicy. No i jeszcze mamy policję gettową, 200 osób, no po prostu musiało wykonywać polecenia Niemców. To bardzo ciężka, wyobrażacie sobie, tropić swoich własnych współwięźniów, no ale była potrzebna taka policja gettowa, oczywiście to byli Żydzi, tak? Także bardzo dobrze zorganizowany. Dlaczego powiedziałam Wam, że na koniec historia tak źle go nie osądziła? Barasz podchodził do tematu współpracowania z Niemcami w następujący sposób. Jeżeli już, ja cytuję Kerszmana, takiego człowieka, który uciekł z getta i przeżył i napisał wspomnienia. Więc Kerszman pisze tak: Barasz podchodził do Niemców w taki sposób, że jeżeli się znalazłeś w klatce z dzikim tygrysem, to po prostu, żeby przeżyć, musisz go karmić i nie prowokować. Rozumiecie tę filozofię? Czyli no po prostu Barasz ufał, że jeżeli będą pracować, spełniać te polecenia, no to po prostu przeżyją. I on się zorientował, że nic z tego, on nie tylko Żydów nie uratował, ale on swojej rodziny nie uratował. Barasz wraz z rodziną i z Gedalim Rosenmanem, czyli ta wierchuszka Judenratu, oni wszyscy co prawda dożyli do końca, ale zginęli na Majdanku. Także nic to nie dało, ta współpraca. Barasz nie widział innej możliwości niż współpracować i kiedy już wiedział, że nic z tego nie będzie, to przekazał pieniądze dla tej organizacji antyfaszystowskiej, która już organizowała powstanie. Czyli późno to późno, ale zorientował się, że trzeba pomóc tym, którzy chcą walczyć.
co się tu wydarzyło w tej akcji lutowej, dlaczego przy tej tablicy stoimy. Więc mamy tutaj ulicę Malmeda. Dzisiaj każdy z nas wielokrotnie tą ulicą jeździł, przechodził, róg Malmeda i Lipowej. No i teraz ilu białostoczan wie, kto to był ten Malmed. Wiemy, że getto zostało zgładzone, ci ludzie zostali zamordowani, ale jednak po II wojnie światowej jeszcze 120 osób należało do synagogi białostockiej i do czasu, kiedy Gomułka wszystkich wypędził, czyli do 68-9, w zasadzie w 71 ostatni Żydzi z Białegostoku wyjeżdżają, to jeszcze te 120 osób tu było, modliło się w synagodze, dbało o miejsca pamięci, dlatego no, jestem w stanie uwierzyć, że to dokładnie tutaj się wydarzyło. I dlaczego przy tej tablicy stoimy? Getto istniało od 1 sierpnia 4.1 i w zasadzie część osób już została wywieziona zaraz jesienią tego roku. Co to były za pierwsze osoby? Ci, którzy sobie nie poradzili. To byli ludzie po prostu, którzy chodzili jak duchy po getcie, nie umieli sobie znaleźć mieszkania, nie radzili sobie i takie osoby przez Judenrat zostały przydzielone, słuchajcie, do tak zwanych kołchozów, czyli zorganizowano tym ludziom noclegi takie na prędce w fabrykach, gdzieś w jakichś szkołach, salach lekcyjnych i oni po prostu tam w fatalnych warunkach koczowali. No i Niemcy, żeby się pozbyć tego problemu, no to po prostu ich wywieźli do Próżany. Nieznany jest ich los. Nie wiemy, co się z tymi ludźmi stało, ale część z nich stamtąd uciekła i wróciła do getta w Białymstoku. To był pierwszy taki etap częściowej likwidacji już tej ludności. I później długo nic, bo proszę Państwa, 1 listopada 1942 roku rozpoczęła się tutaj na terenie Białostoczyzny operacja Reinhardt. Mamy tak, listopad, grudzień, styczeń. W 3 miesiące Niemcy zlikwidowali wszystkie getta, które istniały tutaj dookoła. To był drugi etap, więc wszystkich tych nieszczęśników zabrano z gett, wywieziono do Treblinki, zamordowano. I to się kończy koniec stycznia. I teraz mamy luty. I w lutym zarządzający gettem białostockim postanawiają już trochę sobie przygotować, wiecie, grunt pod ostateczną likwidację, która ma być tam w przyszłości, czyli zostawiają naszych Żydów przy życiu, dlatego że korzystają po prostu z ich siły, jako z niewolników po prostu pracowali, ale żeby troszeczkę zmniejszyć ilość ludzi, to w lutym postanawiają wywieźć stąd 10 000 Żydów. I to zostało nazwane akcją lutową. Znaczy tak, powstały listy, na tych listach po prostu dostali oni imiona i nazwiska tych osób, które nie pracują i na tych listach było 6,5 tysiąca ludzi, ale chyba się bardzo zdenerwowali, bo ostatecznie wywieziono około 10 000. Co się tu wydarzyło? Według historyków, no to ten budynek drewniany jest powojenny. W każdym razie Malmed tu mieszkał. On nawet nie był Żydem białostockim. To był Żyd ze Słonimia. On po prostu się tu znalazł w białostockim getcie. I w jego fabryce działała taka grupa ludzi, która już wtedy, czyli mamy luty 4-3, zaczęła namawiać, żeby nie iść jak barany na rzeź, tak? Tych pracowników żydowskich. Bo już wszyscy wiedzieli, że jest Treblinka, bo przecież oni wiedzieli, co się wydarzyło w tych miasteczkach okolicznych. No i zaczęli po prostu, wiecie, taki podkład robić. O, macie tutaj na przykład, jak wtargną Niemcy, to macie tu kwas solny. Malmed dostał ten kwas solny, bo już chodziły plotki, że coś się będzie działo. No i kiedy 5 lutego rozpoczęła się ta akcja, no to tam tutaj zaraz niedaleko było gestapo i oni tak mniej więcej tutaj jak weszli, to od razu te pierwsze tutaj kamienice zaczęli plądrować. No i właśnie trafili na Malmeda. Człowiek o nazwisku Münter, to był taki nawet nie gestapowiec, tylko kripowiec. No i on tam wpadł ze swoim oddziałem do mieszkania Malmeda. No i ten się po prostu od razu odwinął i oblał twarz, no w twarz mu chlusnął tym kwasem solnym. To się skończyło tak, że ten oślepiony zaczął strzelać, jeszcze swojego tego kolegę zastrzelił. Malmed się ulotnił, proszę Państwa, zniknął. Od razu praktycznie w odwecie tutaj niedaleko były ogrody praskie Pragera. 100 osób zastrzelono w odwecie i było powiedziane, że jeżeli on się nie pojawi, no to będzie dalej ta akcja, po 100 osób będą rozstrzeliwywać. Są dwie opcje, że Malmed przyszedł sam, ale druga opcja jest, ja się niestety do niej przychylam, że został zdradzony przez niejakich agentów niemieckich, znaczy no, takich szpiegów, tak, żydowskich, to byli bracia Jutkowscy. Dlaczego ja wnioskuję, że Jutkowscy go zdradzili Malmeda? Dlatego, że bardzo szybko po zakończeniu tej akcji specjalnie z Łodzi został tutaj przysłany chłopak, który po prostu wykonał na nich wyrok. Oni zostali zastrzeleni przez Żyda z Łodzi. Nawet gdzieś miałam imię i nazwisko, ale jakoś nikt
korzystam z tych notatek, więc wybaczcie, jak znajdę, to wam powiem, jak się nazywał. W każdym razie Jutkowscy zostali zastrzeleni jako zdrajcy. Nic to oczywiście Malmedowi już nie dało, bo jeżeli on został tutaj przyprowadzony właśnie pod Judenratem, powieszony w taki sposób, że jakby stał na nogach, nie? I się urwał im tam kilka razy, okrzyki wznosił, co w ogóle było szokiem dla społeczności żydowskiej, no bo oni raczej byli potulni, tak? Więc to takie było, no niosło się to, ta opowieść później wśród wszystkich Żydów zamkniętych w getcie. Także to zostało zapamiętane jako pierwszy akt takiego, wiecie, przeciwstawienia się Niemcom, no i tragiczny jego koniec tutaj nastąpił. I jeszcze nie zapominajmy, że też były dwie dziewczyny, to były siostry kuriańskie, których praktycznie nikt nie mówi. One też nie chciały wpuścić tych Niemców, którzy wyciągali ludzi z domów do swojej kamienicy i oblewały ich wrzątkiem. No ale to się jakby na krótką metę, ale też były takie dwie dziewczyny, które próbowały się bronić. Przejdziemy teraz, słuchajcie, do takiego miejsca, gdzie znajdował się posterunek Gestapo. Jest to taka książka, nie wiem, nie była chyba nigdy wznowiona, a powinna. Tytuł to jest Kolumny Samsona. Napisała to Sara Nomberg-Przytyk. To była dziewczyna, która znalazła się po prostu w białostockim getcie i ona przeżyła do końca, to znaczy była w tym bunkrze, w którym do 6 listopada ukrywało się 28 osób pod jednym z domów na Jurowieckiej i z tych osób 3 napisały książki. To właśnie jest jedna z nich i ona właściwie od początku do końca była, więc i chodziła, pracowała, więc tak opisała warunki życia w getcie. Najcięższą do przeżycia porą roku w getcie było lato. Zimą biały śnieg przykrywał wszystko, osłaniał jakby nędzę i brud podwórek. Rano iskrzył się w słońcu, jakby nie wiedział, że w getcie powinien inaczej wyglądać. Dzieci jak to dzieci na widok śniegu dostawały kręćka. Wyciągały sanki, łyżwy, narty, co kto miał i bawiły się jak za dawnych czasów. Latem na podwórkach przepełnionych ponad miarę ludźmi, pełne kloaki i śmietniki wydzielały nieznośny fetor. Nie było w getcie ani skrawka zieleni, naprawdę zielonej, soczystej zieleni, na której można by zatrzymać wzrok. Przed naszym domem rosła trawa, może na przestrzeni kilku metrów kwadratowych. Była bardziej żółta niż zielona, taka jakaś zmęczona. Dzieci latem nie miały co ze sobą robić. Podczas ulewnego deszczu brodziły w brudnych kałużach, myśląc, że tak chyba jest w rzece. A potem goniły się po podwórkach i bawiły w Niemców i Żydów. Okropna to była zabawa. Niemcy z kijami gnali Żydów, kleli i krzyczeli. Żydzi uciekali, chowali się, czasem zwyciężali Niemców, ale przeważnie dali się przez nie prowadzić do transportu. Biedne małe dzieci. Zamiast biwaków w lesie, zamiast gier sportowych, zabawa w Niemców i Żydów. Zawsze we wszystkich tych wspomnieniach przebija taka refleksja, że getto było szare, że nie było kolorów, że po wyjściu, bo ci co wychodzili widzieli zwierzyniec nasz, wiedzieli, że tam gdzieś jest plaża w Dolidach, którą kiedyś wszyscy masowo tam jeździli, natomiast tu w środku było bardzo, bardzo szaro i brzydko. I za chwilę po lewej stronie zobaczymy to długo istniejące ambulatorium, dzisiaj prywatna klinika i zwróćcie uwagę na litery, które się zachowały na balkonie, na hebrajskie. Tak, nie będziemy zakłócać spokoju młodych mam, bo przecież tutaj jest też porodówka, ale zwróćcie uwagę, że są oryginalne balustrady do balkonów i po 2 stronach nawet literki. Jedna tak jakby taki stolik, widzicie, tuż przy tej tabliczce po lewej, tak jakby ruskie P i z drugiej strony takie krzesełko, tak? To właśnie dawny Linas Hacedek, czyli tu było przed wojną takie towarzystwo pomocowe, które zbierało pieniądze i organizowało pomoc medyczną. Było nawet takie powiedzonko w przedwojennym Białymstoku, szybki jak karetka z Linasu. Co to znaczy? No, że były karetki, które przyjeżdżały błyskawicznie i też lekarze, którzy tutaj pracowali, przyjmowali, robili to społecznie, ale też nieśli pomoc nie tylko Żydom, tylko wszystkim mieszkańcom Białegostoku, żeby było jasne. Idziemy dalej. Generalnie, proszę Państwa, planowałam, że się zatrzymamy do tego punktu, tam dokładnie, gdzie był posterunek Gestapo. Ja Wam zaraz pokażę, bo tam jest tablica. Natomiast w takiej masie my się tam nie zmieścimy na chodniku, więc pozwólcie, że już tu powiem i tylko później Wam wskażę tę właśnie tablicę. Otóż to jest ulica Biała i na rogu Białej i Sienkiewicza znajdował się hotel Ostrowski.
To był hotel prywatny. Sama nazwa wskazuje, właściciel nazywał się Ostrowski i on faszyzował już w latach 30. I kiedy weszli tutaj Niemcy, no to on po prostu pozwolił im założyć u siebie w hotelu ten posterunek. I to było tak, że tak jakby Sienkiewicza też była granicą getta, więc jak on wypadał stamtąd, ten szef gestapo białostockiego, nazywał się Fritz Gustav Friedel. Był to typowy sadysta. Znalazłam taki artykuł w Kurierze Porannym, więc ktoś się doszperał różnych opisów, że strzelał do dzieci jak do kaczek. No już powiedzmy, że wstrzymam się ze szczegółami, ale no nie miał żadnych ograniczeń, był po prostu sadystą. I jak on stamtąd wypadał, to już szedł okrzyk po całym getcie, że Friedel się zbliża, więc wszyscy po prostu uciekali, chowali się gdzieś tam, wiecie, w piwnicach, mieszkaniach, ryglowali się, no bo był to człowiek właściwie niespełna rozumu, jeśli chodzi o przemoc. I chciałabym Wam też powiedzieć, bo tak warto domknąć, co się stało z nim, no bo wiemy, że on no, tutaj zgotował ciężki los Żydom, później likwidacja getta to również on, co prawda nie sam, bo jeszcze tu przyjechał kat łódzkiego getta, cały wykonawca operacji Reinhardt, czyli Odilo Globocnik, to następny sadysta. On był odpowiedzialny właściwie za eksterminację 1,5 miliona Żydów. Natomiast no, ten od nas, tak, Gustav Fritz Friedel, on był i Globocnik i Friedel byli Austriakami, byli nazistami w tej partii od samego zarania. Był to syn Kowala, ukończył tylko 8 klas, no a awansował jakby, wiecie, do samej góry. I on został aresztowany już 7 sierpnia 1945 roku, ale był przetrzymywany, jako że to wiecie, były to, tuż po wojnie dużo takich ludzi zostało aresztowanych, był przetrzymywany w miejscowości Hemmen, to było na terenie Niemiec. No i jego sprawa ekstradycji, bo tu wiecie, wszyscy czekali, wszyscy znali tego typa i no, ekstradycja musiała być, musiało być załatwiane zgodnie z prawem, więc dokumenty trzeba było dostarczyć, pierwszych świadków. Nie było takie proste, że my go bierzemy, bo to on. No, nie? No i przeciągało się to, aż w pewnym momencie ze względów formalnych on we wrześniu 1946 roku został całkowicie zwolniony. I to była w ogóle sprawa taka, no, życia i śmierci dla Żydów białostockich. Jak to zwolniony? Przecież mógł się ukryć, tak? Na szczęście został ponownie złapany i w 1948 roku, w sierpniu, czyli zobaczcie, dosłownie kilka lat po tym, co tutaj zrobił, wreszcie została podjęta decyzja o jego ekstradycji. Z Hamburga go tutaj przywieziono. Pierwsze przesłuchanie Friedla w Białymstoku miało miejsce 6 września 1948 roku. Następnie prowadzono śledztwo, nie ma łatwo, i w 1949 roku w październiku, czyli jeszcze rok minął, została tutaj już przeprowadzona rozprawa główna w kinie Ton, wiecie gdzie, i na tej rozprawie głównej było 16 świadków. 28 października 1949 był wyrok. Była to kara śmierci, natomiast wykonano go dopiero 3 lata później, w 1952 roku. Także Fritz Friedel dostał karę, na jaką zasłużył. Natomiast Odilo Globocnik, który tutaj zarządzał likwidacją getta, uciekł, ukrywał się w Alpach, znaleziono go i on, jak ktoś krzyknął, że Globocnik, to po prostu odwrócił się i przegryzł ampułkę z cyjankiem, którą miał. Także tak skończyli ci, którzy kończyli życie białostockich Żydów tutaj w Białymstoku. Proszę Państwa, i jak bardzo widać na tej ulicy Sienkiewicza, jak przebiegała granica getta. Z tamtej strony dawne kino Apollo, też piękna kamienica, widać, że jeszcze z początków XX wieku, z końca XIX wieku. Po prostu ta ściana, jakby pierzeja ulicy Sienkiewicza się uchowała, a ta, jako że to była granica getta, no to po prostu, widzicie, same bloczki, tak? I dalej, bo zaraz będziemy przechodzić przejściem podziemnym. Myślę, że to jest dobry punkt, bo stoimy na takiej górce. Kto dopiero doszedł, to proszę Państwa, tu jest tablica, która upamiętnia, że w tym miejscu był posterunek gestapo. Także tędy wychodził białą od razu Fritz Friedel na ulicę Getta. Skoro nie było tutaj wcześniej Alei Piłsudskiego, nie było takiego wielkiego skrzyżowania na pewno, była oczywiście uliczka Nadrzeczna, która szła tak
jak dzisiaj te bulwary sendlerowe, czyli tak wzdłuż Białki była jeszcze uliczka Lewąska i dokładnie tak na rogu, tak jak teraz do mnie autobus wjeżdża, tam stała jeszcze jedna synagoga i to duża synagoga i ona nie wchodziła już w getto, ale pozwolę sobie Wam o tym wspomnieć, dlatego, że bardzo niewielu z nas się zastanawia. Ja kiedyś zawsze myślałam, jak byłam mała, czemu my jeździmy z rodzicami na ryneczek na Jurowiecką. No dlaczego w środku miasta, to takiego ludnego, jest taki plac jakiś, nie? Bezsensowny, pusty. Nikt mi nie powiedział, że tam po prostu kiedyś były normalne kamienice, życie było tak, bo nie pytałam, więc chciałabym Wam pokazać, jak to wyglądało. Tam jest też teraz taka dziura, tak, od 6 ELO, więc zobaczcie. Zobaczcie, to była normalnie na gęsto zabudowana ulica z wysokimi, pięknymi, reprezentacyjnymi kamienicami. Czyli tak jakby, zobaczcie, tak idzie Sienkiewicza. Tu, gdzie jest teraz przejście oszklone, stała jeszcze jedna kamienica, o której pisze Wiesław Wróbel w swojej książce i w tej książce jest nawet zdjęcie tej kamienicy, czyli tak jakbyśmy przedłużyli, nie? Jakby nie było tam, to taka kamienica stała. I dlatego też się tu zatrzymaliśmy, bo właśnie mniej więcej, tak jak teraz jest Piłsudskiego, to tam było najwięcej fabryk i dużych zakładów produkcyjnych. Czyli, pozwolę sobie tutaj zacytować, największa szwalnia była na rogu Kupieckiej i Jurowieckiej, czyli tak jakbyśmy za tymi blokami tak spojrzeli, to byśmy pewnie ją widzieli. Największa szwalnia. Po drugiej stronie Białki, na Kupieckiej, była siodlarnia. Była tam też, dokładnie tam, gdzie jest Aleja Piłsudskiego, była fabryka tektury, warsztat elektromechaniczny, na rogu Nowego Świata była fabryka obuwnicza i cała masa tam się mieściła takich drobnych zakładów. One jeszcze istniały też oczywiście przed wojną. Jak gdzieś będziecie czytać, to zobaczycie Jurowiecka, no, praktycznie takie małe, drobne zakłady były wszystkie w okolicach Jurowieckiej. I tam na przykład, moi drodzy, były tak, zakłady krawieckie, dziewiarskie, szewskie, rymarskie, filcowe, szczotkarskie i tokarskie. Także cała ta produkcja szła oczywiście dla Niemców i oni wykorzystywali to. No i asem wśród tych niemieckich właścicieli był Oskar Steffen. Myślę, że większość z Was wie, o kim mowa. On miał nie tylko jedną fabrykę, tylko miał właśnie jeszcze w stolarni zamknął 19 artystów żydowskich, którzy robili kopie obrazów. Sprzedawał to pewnie jako oryginały, jak mniemam. Tycjany i takie tam inne. To był jego biznes. I Steffen specjalizował się, słuchajcie, w towarach luksusowych, więc fabryki Steffena zatrudniały in total, on sam jeden, 500 osób, płacił jedzeniem, także nic więcej, tylko to, że mogli zjeść. I tak, u Steffena produkowano luksusowe meble, ekskluzywne buty, futra, mundury, szynele dla SS-manów, czyli takie ciepłe płaszcze. Zamknął też u siebie w zakładach grupę chemików, którzy produkowali luksusowe mydła i jakieś takie właśnie kosmetyczne sprawy. No i na Malmeda 40, czyli dokładnie tu, gdzie jest Aleja Piłsudskiego, właśnie pracowali kopiści. Polecam Wam serdecznie zobaczyć ten film, który powstał w ramach Galerii Ślędzińskich. Tam jest i fragment wywiadu z jedynym artystą, który przeżył, z celnikierem. I właśnie celnikier przeżył jako jeden w tym bunkrze i po prostu są jego też takie impresje, bo inni pisali, on natomiast namalował to, co przeżył. Dobrze, czyli o produkcji przemysłowej wiemy na terenie getta i teraz przechodzimy na drugą stronę. Pójdziemy do, moim zdaniem, głównej bramy getta na Jurowieckiej. Że kawałek teraz do przejścia. Taka niepozorna tablica. Też dyskusje były, czy nie powinno być w jeszcze jednym języku przypadkiem. Natomiast cieszmy się, że w ogóle jest ta tablica. Przypomnę, że wszystkie tablice, które znakują dawne bramy getta, powstały rok temu. 80 lat po likwidacji getta. To chyba nie ma się czym chwalić z jednej strony, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Więc to była brama, przez którą wychodzono, wchodzono. 80 lat ponad mamy takie całe place puste. Raz, że sprawy własnościowe
No a dwa, jest to też takie pytanie, jak tutaj Białystok budować nowy. Tutaj mamy ulicę Warszawską, jedyną niezbombardowaną, gdzie jeszcze jest zabudowa z XIX wieku. No tu mamy Sienkiewicza, też taka historyczna ulica, że takie nowoczesne tutaj powstają bloki. Jak widzimy, historycy na pewno definitywnie nie rządzą tym miastem, bo gdyby rządzili historycy, to byłoby pewnie troszkę inaczej. Na Jurowce, więc Jurowiecka. Ale tak naprawdę ulica Bohaterów Getta powinna być tutaj, w sensie nazwy. Dlatego, że główne walki w getcie podczas likwidacji, czyli kiedy to powstanie wybucha, to miały miejsce dokładnie tu. Ja myślę, że wielu z Was rok temu było na tym spacerze. To nie jest spacer dzisiejszy, gdzie ja będę Wam dzień po dniu opisywać, jak oni walczyli, jak to wyglądało, kto i co i jak. Natomiast no oczywiście, że część muszę też opisać. Kiedy akcja lutowa się kończy, Żydzi już wiedzą, że nie będzie litości, że to jest tylko odroczenie, że wszystkie miasteczka zostały żydowskie zlikwidowane, a oni jeszcze są, ale to jest tylko kwestia, nie wiadomo, tygodni, miesięcy. I powstaje, wreszcie się jednoczy, głównie to była młodzież, może młodzież, no młodzi ludzie powiedzmy, którzy postanowili nie iść właśnie jak barany na rzeź, zaczęli gromadzić w miarę swoich możliwości broń i zaczęli planować, co zrobią, kiedy ten dzień ostatecznej likwidacji nadejdzie. No i plan był następujący. Więc tam, gdzie jest ulica Smolna dawna, tam jest teraz przedszkole, może wiecie, tam od Ciepłej, i tam oni, ci bojownicy wymyślili, że w tym miejscu przebiją się przez ogrodzenie i będą wypuszczać ludzi, żeby uciekali do lasu, bo tam zaraz za Poleską tory, wał z torami i tam już był kiedyś las. Nawet trudno sobie to wyobrazić, no to dzisiaj są to osiedla, ale tam zaraz już były lasy, były Puszczy Knyszyńskiej. I tutaj było bardzo optymistyczne założenie u tych organizatorów powstania, że ludność cywilna się do nich dołączy. Ale niestety tak się nie stało. Ludzie byli tak wykończeni tym czekaniem, tym głodem, tym, że ciągle w napięciu. Wiecie, my dzisiaj połowa populacji zapada na depresję ze względu na stresy, które mamy. A co dopiero oni tutaj przeżywali. Więc nie ma się co dziwić, że w wielu z tych ludzi nie było takiego zapału, że ja będę walczyć. Tak? Oni po prostu chcieli, żeby to się skończyło. No i jest dzień 15 sierpnia, czyli niedziela. Tak jak dzisiaj, niedziela i już Żydzi w getcie czują, że coś się będzie działo. Na przykład nagle pojawili się żołnierze niemieccy w getcie, przybyli do zegarmistrzów po odbiór swoich zegarków. Się pytają, dlaczego w niedzielę? Przecież święto to jutro sobie odbierzecie. Nie, tam wiecie, każdy tłumaczył, że potrzebuje tego zegarka teraz. Poza tym się już pojawiły dodatkowe siły, bo tak jak te kilka tysięcy było tutaj zawsze takiego stałej obsługi miasta, tak nagle przybyły tutaj kolejne oddziały i zapełniły się na dworcach, już się ruch zrobił. Więc ludzie wiedzieli, że to się chyba zacznie niedługo. I to był 15 sierpień i decyzja właśnie wtedy została podjęta w Augustowie, w willi generała Canarisa. No i następnego dnia, 6 rano, pojawiają się wszędzie w getcie plakaty z informacją, że o godzinie 9 wszyscy mają się stawić przy wejściach, czyli przy parkanie, tam gdzie w stronę ulicy Poleskiej, tam były zamknięte na zawsze, jakby na stałe były zamknięte bramy i że tam się mają wszyscy o 9 spakowani stawić, ponieważ będą zabrani oczywiście do obozu pracy. No ale oni już wiedzieli, że to żaden obóz pracy nie będzie. I w związku z tym tam zorganizowana młodzież wszczyna powstanie. Początkiem powstania są pożary, czyli tak jakby to jest takie hasło, zaczynamy, tak? Pierwszy wielki stuk, no bo to był sierpień, więc dużo było no, z jakiegoś siana jakiegoś tam, wiecie, podpalono przy Judenracie, tam gdzie staliśmy i to był wielki słup ognia, o tym pisze Sara Nomberg właśnie, że wyszła, bo wiedziała, że już się zaczęło, oni już mieli przygotowany schron i ona jeszcze wyszła, żeby zobaczyć światło, bo nie wiedziała, dzienne, w sensie nie wiedziała, ile tam będzie siedzieć zamknięta. No i właśnie ona widziała ten wielki słup ognia, to tam się zaczęło palić, a drugie pożary wybuchły na ulicy Ciepłej, tam też w kilku miejscach podpalono. I teraz tak, powstańcy oni są pogrupowani, ale to się zaraz chaos zrobił, takie podstawowe jednostki były po 5 osób i oni tutaj były kamienice, stali na dachach i strzelali do Niemców.
I jak się Niemcy zorientowali, że coś się zaczyna dziać, no to właśnie za ulicą Sienkiewicza, tutaj przez tą bramę wjechały czołgi. O tą ulicą Jurowiecką jechały czołgi, oni strzelali z góry. No to oczywiście, że to było skazane na porażkę, no ale na pewno jedną osobę, i to ważnego jakiegoś prominentnego Niemca, zastrzelili. Zresztą u Tomka Wiśniewskiego w jednym z filmów jeden pan, który to pamięta, już nie żyje, ale po prostu jest nagrane, że zastrzelili i później pół Białegostoku musiało na pogrzebie stać, nie? Tegoż Niemca, więc i jakichś tam wielkich strat nie zadali, ale jednak. I generalnie plan był taki, że tam się zaczyna ta główna bitwa na Smolnej o otwarcie płotu, wtedy ludzie wychodzą, a żeby siły niemieckie związać, czyli żeby po prostu nie poszli tam na Smolną i nie przeszkodzili im w otwarciu tego płotu, to tutaj zaczęli już wszczynać strzelaniny. Proszę Państwa, to się zaczęło o 9, o 14 już było po wszystkim, ten pierwszy dzień oczywiście. I Niemcy zagnali ich tam gdzie jest szpital teraz MSW i tam były ogrody Judenratu, tam otoczono ludzi, kto zdążył uciec, to zdążył, część ukryła się w szpitalu, no a reszta po prostu została w pierścieniu tym rozstrzelana. Także tak wyglądał początek powstania w getcie, więc tutaj było najwięcej zamieszania. I teraz przejdziemy sobie tam, gdzie w otoczeniu tego pięknego, nowoczesnego osiedla ostały się jeszcze budynki z 40 lat. Zobaczcie Państwo, widać szpital, prawda? Gdyby nie ten blok, to byśmy mieli widok na te najbardziej takie zagęszczone uliczki. To jest ta kamienica, do której ja Was prowadzę. Dzisiaj jest tu kościół adwentystów Dnia Siódmego. Jest to Jurowiecka 24. Wszyscy, którzy byli rok temu na spacerze, to wiedzą, że tam się zatrzymywaliśmy, też nas było dużo, bo ten bunkier był tam w podwórku bardziej. I też przed chwilą ktoś pytał, czy na Ciepłej. Na Ciepłej wjechały czołgi, na Ciepłej Róg Ogrodowa otoczono właśnie pierścieniem powstańców. Na Ciepłej 13 mieścił się sztab główny, gdzie przebywał szef powstania Tenenbaum wraz z Danielem Moszkowiczem. Więc właściwie może się kiedyś uda przekonać władze Białegostoku, żeby tutaj tabliczkami oznaczyć te poszczególne punkty, to najwięcej tych punktów będzie na ulicy Ciepłej. I teraz już tam nie idziemy, zaraz będziemy się cofać, chyba że tu jest przejście na bulwary, tam przez mostek, oj chyba nie ma. Moi drodzy, ten budynek na rogu, ten ładny żółty, kremowy właściwie, to tutaj była jedna z 2 radiostacji, które były w ogóle w getcie. I troszeczkę dalej taki stary budynek przerobiony chyba na rodzinny dom dziecka. Tam była rusznikarnia, czyli taki prymitywny warsztacik wyrobu granatów, jakichś koktajli Mołotowa. Natomiast no tutaj właśnie ten słynny bunkier. I ja bym chciała troszkę więcej o tej kryjówce powiedzieć. Otóż to nie była zwykła kryjówka. Tę kryjówkę wybudował matematyk z Uniwersytetu Wileńskiego o nazwisku Rifkind. Skąd on się wziął w Białymstoku? Nie wiadomo, po prostu przypadek, jak to w czasie wojny. I on skonstruował tę kryjówkę, w której 28 osób było w stanie wytrzymać do 6 listopada. Kompletnie przypadkowo, podczas plądrowania tego, co po getcie się stało, po prostu ktoś nie domknął drzwi takiego włazu. I niestety oni zostali odkryci, ale że akcja już się skończyła, bo oficjalna likwidacja getta i dodatkowe siły zaczęła się 16 sierpnia i oficjalnie zamknięto to 16 września. Więc te główne siły wyjechały i zostali to jacyś tacy starsi żołnierze, jakieś takie, wiecie, słabsze jednostki, powiedzmy, nie nadające się już na front. I oni tu po prostu co robili? No, kamienica po kamienicy, jeszcze może jakiś zegarek w ścianie jest ukryty, a może jeszcze coś znajdziemy. No i tak właśnie tacy jacyś starsi w ogóle ci żołnierze natrafili na nich i oni już nie byli tacy hop do przodu, żeby rozstrzeliwywać i te 28 osób zostało przewiezionych do więzienia tam na Kopernika i później 21 listopada zostali wywiezieni i później trafili do Stutthofu i jeszcze przez te marsze śmierci przeszli. Czyli zobaczcie, że jednak opłacało się wytrzymać, bo jednak te parę osób wytrzymać, no im się po prostu udało, jednak te parę osób dzięki temu przeżyło. Jest niesamowity opis, ja już nie będę, po prostu się nie wyrobimy, nie ma szansy, jak Rafael Reisner jedzie z tą grupą i
opisuje, co widzi i porównuje, jaki był Białystok przed wojną i jak on go widzi właśnie 21 listopada 1943 roku. Bardzo Wam polecam. Losy nieopowiedziane, taka książka. To jest ten ostatni etap. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, jak 28 osób mogło wytrzymywać, jak tam powietrze było doprowadzone, no ale to robił inżynier. To nie była przypadkowa skrytka. I tutaj też, moi drodzy, ci ludzie siedzieli przecież, jak były te największe walki, tak? Oni to może niedobrze, ale jednak słyszeli. I dnia 19 sierpnia został odkryty główny bunkier powstańców. On był na Smolnej. Tam są dzisiaj takie krzaki, właśnie niedaleko przedszkola. I on został odkryty i tych 72 powstańców było tutaj przewożonych i tu mniej więcej, gdzie się kończy ta galeria Jurowiecka, troszkę w głębi, był rozstawiony na trójnogu ten karabin maszynowy i oni po prostu tutaj dokonywali egzekucji. Też trudno powiedzieć gdzie, bo tak, niektórzy mówią, że to Jurowiecka 80, no to 80 to w ogóle nie ma chyba tylu numerów nawet na tej ulicy, więc może ktoś się pomylił. Natomiast bez wątpienia Sara Nomberg-Przytyk musiała to słyszeć, ponieważ ona opisuje tę całą historię i już Wam to przeczytam, bo myślę, że to jest też takie poruszające. Więc oni siedzą, te 28 osób, a tu się dzieje. 19 sierpnia niedaleko nas usłyszeliśmy salwy karabinów maszynowych, jakieś okrzyki, śpiew międzynarodówki. Słuchaliśmy, zmartwiali z przerażenia, a salwy, okrzyki i śpiew znów się powtarzały. A potem wszystko ucichło. Co to było? Tej nocy postanowiliśmy opuścić schron. Musieliśmy zobaczyć, kto zginął na naszej ulicy. Niedaleko domu leżeli rozstrzelani przeważnie młodzi chłopcy. Cała ulica zbrukana krwią. Naliczyliśmy 70 zamordowanych. To oni przed egzekucją wznosili okrzyki, to oni śpiewali o ostatnim boju. Dla nich to on był naprawdę ostatni. Także dzięki tej książce wiem, że to naprawdę było gdzieś tutaj. I tu mam 70, a czasem się podaje 72, 71. Na pewno jedna osoba przeżyła tę egzekucję. No i teraz oczywiście pytanie, jak Niemcy odkryli ten schron? Bo on był bardzo dobrze też zorganizowany. To było pod studnią, pod domem, w ogóle jakieś powietrze było doprowadzone. No to może właśnie ten jeden, który nie został rozstrzelany. Tego nie wiemy, ale są też niestety przypuszczenia, że mogła być zdrada. Także, moi drodzy, wydaje mi się, że na Jurowieckiej to chyba wszystko, co sobie przygotowałam, że Wam opowiem. I pójdziemy teraz kawałek większy do przejścia do strefy fabrycznej. Można jeszcze tu i ówdzie, na przykład Waryńskiego schodzi, tak? I później Waryńskiego jest w ogóle po drugiej stronie, zaraz tam dojdziemy, więc też można pokazać młodemu pokoleniu, że to co teraz tu mamy, to jest kompletnie nowa siatka. A ta stara, mimo że mówią ludzie, że nie istnieje, ona częściowo jednak przetrwała, zwłaszcza tam, gdzie są te pramurale z czasów, tam gdzie Kiszka kiedyś była na dole, gdzie są te dożynki jak reklamowane w tych, to te właśnie stoją tak pod ukosem. Jak to wyglądało, nie wiem, natomiast później dalej one już znowu, teraz zejdziemy we Włókienniczą i to już jest ulica Prosta, tylko że później się zorientowałam, że tu, gdzie jest Włókiennicza, to było już pole. Więc tak jakby miasto kończyło się na wysokości Włókienniczej, tam dalej już były raczej pola i gdzieś tylko gdzieniegdzie były rozsiane jakieś takie pojedyncze domy. Cmentarz gettowy, na który idziemy, był w polu, w szczerym polu zrobiony. Dzisiaj mamy tam osiedle, więc może ktoś z Was rozszyfruje, jak to wyglądało. Ja Wam tylko daję do myślenia. Idziemy dalej. Czy są tu jacyś starzy anarchiści? Nie no, żartuję, ale wiecie, tutaj kiedyś był pub na górze. Koniec lat 90. i później skłot. Tak na moje oko to parę osób na pewno chodziło. Tu mamy pamiątkę po tym. To taka dygresja, bo to oczywiście w żaden sposób z gettem nie jest związane, tak? Ale wielu mieszkańców Białegostoku nie ma zielonego pojęcia, że tu jest taka fabryka, bo ona jest bardzo skrzętnie oddzielona tym pasem, tak, od ulicy Włókienniczej. Z tamtej strony też bloki przy Alei Piłsudskiego, zresztą słyszałam, że były budowane właśnie też po to, żeby ten bałagan odsłonić, bo to jeszcze przecież wiele lat było wszystkiego najlepszego, zanim w latach 70. zaczęto budować osiedle.
No i mamy tutaj taką fabrykę. Początek istnienia tej fabryki jest dosyć skomplikowany. To były najpierw jedna rodzina to kupiła, później połowę odsprzedano. Grunt, że przed II wojną światową to była 8. co do wielkości fabryka w naszym mieście. Właścicielami była rodzina Marejnów. Ta fabryka wówczas zatrudniała 142 osoby. To była przędzalnia, bo zaraz jak będziemy wychodzić, to tam jeszcze zobaczycie inne budynki, to też one należały, kotłownia i tak dalej. To było kilkanaście budynków związanych z tą fabryką włókienniczą oczywiście. I w getcie tutaj produkowano hedę. Heda to był taki bardzo niskiej jakości tkanina, która była produkowana ze starych szmat, które były darte i po prostu taki postprodukt. No niemniej jednak to było potrzebne, nawet takie tanie materiały, więc to tutaj produkowano, ale także były tutaj takie małe zakłady rymarskie, szewskie i krawieckie, dlatego że gdzie się tylko dało, tam organizowano produkcję, żeby zrobić jak najwięcej miejsc pracy w getcie. Natomiast tak jak żeśmy szli, moi drodzy, czyli wzdłuż rzeki, to na wszystkich mapach zobaczycie, że to było oddzielone. Tam też był płot, to była ta strefa fabryczna. Wchodzenie i wychodzenie tylko z przepustką. No i dlaczego tu przyszliśmy? Bo to tak mocno działa na wyobraźnię ten budynek. Wyobraźcie sobie, że tam w środku siedzą ludzie, pracują, a chciałabym tutaj troszeczkę więcej powiedzieć o akcji lutowej, dlatego że ta akcja lutowa, kojarzycie, co Malmet, prawda, wtedy z tym kwasem solnym, no to przecież to była akcja, która nie trwała 1 dzień czy 2, tylko równo tydzień. Dzień w dzień Niemcy wchodzili tam bodajże o 8 rano i wychodzili na Feierabend. 8 godzin łapania i wychodzili. I już po pierwszym dniu ludzie się zorientowali, że oni wyłapują tylko tych, co są tam poza strefą fabryczną i nie wchodzą do fabryk. Dlaczego tak było? No bo jeszcze ci, którzy czerpali z tego zyski, potrzebowali tych pracowników jeszcze wycisnąć jak najwięcej, więc zostawcie tych pracowników, łapcie tą całą resztę. Nie? I oni się zorientowali. To jest pamiętnik, są wspomnienia. Moja gwiazda, Felicji Raszkin-Nowak, może ktoś z Was był, jeszcze spacer dosłownie parę tygodni temu jej śladami prowadziłam. I słuchajcie, Felicja Raszkin-Nowak przeżyła od samego praktycznie początku całe getto i uciekła z getta dosłownie w ostatniej chwili, czyli jak już getto było zlikwidowane i było tylko ta grupka 800 osób, która została do porządkowania. I ona po prostu wyszła, już jej cała rodzina, wszyscy bliscy po prostu trafili na Majdanek, bo to ci z małego getta na Majdanku stracili życie. Natomiast ona w sposób niesamowity opisuje, co ona czuła i co ona, jak ona i ludzie, którzy byli w tych fabrykach i oni wiedzieli, co się dzieje na ulicach, kiedy to polowanie przez 7 dni trwało. Więc pozwolę sobie Wam zacytować. Tego dnia do fabryk Niemcy nie wchodzili. Postanowiłyśmy z mamą udać się nazajutrz, wczesnym rankiem do pracy. Podobnie zadecydował wujek i inni, czyli wszyscy ci, którzy mieli pracę, po prostu już wiedzieli, że trzeba iść do pracy jak najwcześniej, zniknąć z ulic getta. Na Nowym Świecie, gdzie mieszkaliśmy, jeszcze oprawców nie było, ale strach ogarniał, co może stać się jutro. Babcię umieściliśmy w kryjówce. Eti przyrzekła opiekować się chorą, to kuzynka. Po całym dniu napięcia głowa opadała ze zmęczenia, nie czułam nawet głodu. Przygotowany posiłek jedliśmy w milczeniu. Nie rozbierając się, położyliśmy się na kilka godzin. Zapadłam w krótki, nerwowy sen. O 3:00 w nocy pobudka i smutne pożegnanie z babcią. Pośpieszna droga do pracy. Ulicami szły tłumy. Mężczyźni, kobiety z dziećmi. Kto tylko mógł, udawał się na miejsce swojej pracy. Wydawało się, że nikt nie pozostanie w domu, ale fabryki i warsztaty z trudem mieściły swoich robotników z różnych zmian. W sali, gdzie pracowałyśmy, było prawie 3-krotnie więcej pracowników niż zazwyczaj. Trzeba było upozorować, że wszyscy pracują, przydzielić każdemu jakieś zajęcie. To trudne zadanie, ze spokojem i poczuciem odpowiedzialności wypełniali kurjańscy. Ojciec, świetny fachowiec, majster na naszym oddziale i jego syn Jerzyk, energiczny i rzeczowy młody człowiek, brat Jasia, mojego kolegi. Wielkim problemem stały się dzieci przyprowadzone przez zrozpaczone matki. Najstarsze siedziały przy stołach roboczych, młodsze pod nimi, aby ich nikt nie widział. Maluchy umieszczono w wielkich skrzyniach, gdzie zwykle leżały szynele i mundury do reparacji. Pouczono je, jak mają się zachowywać w razie niebezpieczeństwa. Część mundurów miała je zakryć w razie przybycia Niemców. Szpary w skrzyniach na szczęście przepuszczały powietrze. Zadziwiające, w jakiej dyscyplinie te maleństwa zachowywały spokój i porządek. Trwał drugi dzień akcji. Znowu nasłuchiwaliśmy nerwowo, spoglądając w okna.
Powstały problemy aprowizacji i higieny. Myłyśmy się podczas krótkiego odpoczynku w domu w nocy. Mama gotowała coś w pośpiechu i zabierałyśmy to do pracy, dzieląc się z innymi. Tak, słuchajcie, przez 7 dni. We wtorek 9 lutego, gdy powróciłyśmy do domu, nie zastałyśmy babci, Eti, cioci, Cesi i Romy, czyli wszyscy ci, co zostali, nie poszli do pracy, zniknęli. Straszliwy szok, łzy rozpaczy i bezsilnego bólu. Przez pierwsze dni akcji babcia leżała w łazience, czyli w kryjówce. Chcieliśmy ją uchronić przed wiadomościami o ogromie nieszczęścia, jaki spadł na getto. Prosiliśmy tylko, aby pozostawała w swoim schowku. Mówiła, że źle się czuje, narzekała na duszności i powróciła do pokoju. Przekonywała, że nawet jeśli Niemcy przyjdą, to i tak jej nie zabiorą, bo po co im staruszka? Do końca wierzyła, że wysyłają do pracy i po jakimś czasie wszyscy powrócą szczęśliwie. Od znajomego żydowskiego policjanta dowiedziałyśmy się, jaką śmiercią zginęła. Gdy przyszli hitlerowscy bandyci, nie była w stanie podnieść się z pościeli. Wywleczono ją siłą i wyrzucono na ciężarówkę. Na dworcu przerzucano jak przedmiot z jednego wagonu bydlęcego do drugiego, bo wszystkie były przepełnione. Aż skonała na rękach jakiegoś zbira. Tej, która była ostoją mojego szczęśliwego dzieciństwa, nie mogłyśmy zapewnić spokojnej śmierci. Pozbawiono ją nawet mogiły, nad którą można by się pomodlić. Proszę Państwa, i taki był los, bo kto zostawał w getcie? Tylko ci najsłabsi, tylko ci najbiedniejsi, tylko ci, którzy byli chorzy i nie byli w stanie po prostu przyjść i schować się tak jak ci inni właśnie do takiej fabryki. Myślę, że to tyle. Idziemy teraz przez uliczki, gdzie moim zdaniem najbardziej zachował się klimat getta. To będzie dosłownie narożnik. To będą, nie wiem, 3 budynki, ale tam możemy jeszcze tak jakby poczuć, jak to kiedyś wyglądało. Dużo kamienic wyglądało trochę otynkowane, gdzieś jakieś dobudówki, gdzieś jakieś szopy z tyłu, balkony, na których były pewnie kuczki w czasie święta Sukot, prawda, organizowane. I to jest ulica Częstochowska. Wiedzieliście, że tu jest Częstochowska? No właśnie, bo Częstochowska to nam się kojarzy. Także tak jak mówię, gdzieś ten zakręt jakiś taki zawijazd tu był, bo one wszystkie tak jakoś przedziwnie idą. Częstochowska. No i tam to jest z kolei ulica, która też się kończyła bramą gettową i tutaj głównie wychodzono. Jak na Lipowej Róg Kupieckiej zlikwidowano, to właśnie tędy główny transport i się wychodziło tędy i Jurowiecką. I teraz dosłownie przed 16 sierpnia też nasze miasto zamontowało tam tablicę. Da mi Pani okulary. Już daję, dziękuję Ci ślicznie, przepraszam. Bardzo dziękuję za pomoc. Ta tablica tam jest, ale to za daleko. Słuchajcie, nie pójdziemy, żeby zobaczyć tablicę. Już taką widzieliście na Jurowieckiej. Ona jest identyczna. Fajnie, dobrze, że jest zamontowana. Tylko tam jest już ślepe wyjście i tam jest taki, tak jakby trójkąt, taki skwerek i to jest skwer Felicji Raszkin-Nowak. Nie wiem, czy wiecie, ale też taki skwer mamy. No mam nadzieję, że będzie ładniej zagospodarowany, coś tam posadzili, jakąś jarzębinę i tak dalej, ale dobrze został wybrany, że akurat tam, bo ktoś powie, tam jakiś trawnik i to już od razu skwer, bo Felicja Raszkin-Nowak, kiedy uciekła, wyszła z getta, to znalazła pierwsze dni po opuszczeniu getta, tam na Białostoczku mieszkała żona jej kuzyna, bo kuzyn był Żydem, jego żona była Niemką i on się ukrywał, a ona tu mieszkała w Białymstoku i ona po prostu jak mogła, tak pomagała, ta Niemka. I to jest ulica Sitarska, więc bardzo blisko z tamtej strony. I dlatego ten skwer Felicji Raszkin-Nowak w takim miejscu, w getcie, a jednocześnie blisko Sitarskiej, bo to też ważna ulica dla tej całej historii. No i to jest czysta Żytnia, jak to niektórzy mówią, ulubione skrzyżowanie w Białymstoku. I pójdziemy teraz w stronę ostatniej użytkowanej w Białymstoku synagogi. To jest przedostatni punkt. Stąd pójdziemy już na cmentarz gettowy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś tu z Was nigdy nie był, to zachęcam serdecznie. Jest to w tym momencie Galeria Sztuki Żydowskiej i ona jest urządzona w dawnej synagodze Cytronów. Ta synagoga była jedyną w Białymstoku wybudowaną w międzywojniu. Wszystkie poprzednie synagogi były jeszcze z czasów carskich. A ta została ufundowana przez rodzinę Cytronów. Otwarcie było w 1936 roku. Nawet same przedstawiciele władz wojewódzkich uczestniczyły w otwarciu. Ona miała przepiękną dekorację. Na suficie były takie kasetony. Nie wiem, czy Tomek tu jest, ale tam w miejscu one są odtworzone, więc kasetony, ozdoby. Nawet znamy autorów projektu. To był Izrael Biskupicki i Jakub Fischer. 150
150 żarówek oświetlało wnętrze tej synagogi. To też się przewija w takich informacjach właśnie o tej synagodze. Także ona była użytkowana najpierw do 1943 roku, czyli tak długo, bo ona była w obrębie getta. Przypuszczam, że to były pola. Ona tak jakby ostatnia ulica to była, zresztą to była polna. Notabene. I w 1943 roku ostatnio raz użytkowana i później po wojnie aż do 1967-8 roku, tak długo jak byli Żydzi w Białymstoku. No mój ojciec na przykład przeprowadził się ze wsi do Białegostoku w 71. To się go pytałam co nieco, czy on tu wie co, bo on mówi, tam nic nie było, tam nie było żadnych Żydów, co ty opowiadasz? Ja tu prawo jazdy robiłam, więc słuchajcie, tutaj były kursy, tu była jakaś spółdzielnia i to wszystko razem było, ten nowy budynek wybudowany po wojnie i ta synagoga jakby, no została już zaadoptowana do potrzeb takich, wiecie, powojennych. Natomiast w 2005 umieszczono tutaj galerię Ślędzińskich i później nie tak dawno, kilka lat temu przekształcono właśnie w Galerię Sztuki Żydowskiej. Znaleziono tu na dachu, na takim poddaszu po prostu bardzo dużo takich drobnych przedmiotów, jakieś stare wisiorki, mezuzy, fragmenty książek. Ta wystawa stała, nazywa się Relikwie. Dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w czasie, kiedy getto było zamknięte, tutaj oni przychodzili, ludzie się modlili i też tutaj odbył się ostatni seder, czyli w kwietniu 1943 roku. Taki był człowiek, nazywał się Bunim Farbstein i on generalnie odpowiadał za hodowlę warzyw w getcie. Każdy możliwy skwerek, gdzie tam troszkę było, można zieleni jakieś, to tam sałaty jakieś, po prostu, no tak jak przydomowe ogródki, próbowano, żeby te, wiecie, problemy z żywnością jakoś tam zmniejszyć, no to hodowano to i to właśnie ten Bunim tym zarządzał właśnie w tych okolicach i on też tutaj w tej synagodze prowadził jadłodajnię, czyli ci najbiedniejsi, którzy sobie nie radzili, mogli tutaj jakąś miskę zupy otrzymać. No i on właśnie przed Pesach w 1943 roku zorganizował wielką kolację sederową i się zebrali tutaj, śpiewali, jakby czuli, że po prostu chyba już to jest ostatni raz i nawet jeszcze jacyś rabini byli na terenie getta, także jeszcze no, smutne, ale jeszcze było to święto. Także ostatni seder tutaj się odbył. I jest Darek. To będziemy jeszcze nagłaśniać, to będzie film, natomiast jeżeli możecie Państwo, to w tym tygodniu nawet można zajrzeć, skoro już się kończy wystawa stała. I idziemy, moi drodzy, do ostatniego punktu, czyli cmentarz gettowy. Tak. To jest jeszcze oryginalna kamienica, to zresztą widać, to nawet nie trzeba tłumaczyć. I zobaczcie, że ona się częściowo zachowała nawet z tą suteryną, czyli tak kiedyś się żyło, jak się nie wróciło do zamknięcia bramy, to trzeba było zapłacić parę groszy, żeby stróż otworzył tą bramę. To oczywiście względy bezpieczeństwa, ale też pilnowanie moralności trochę wchodziło w grę, prawdaż? I z tyłu ten budynek, który jest tam, gdzie dziewczynka z konewką, no to przecież to jest budynek słynnego gimnazjum Druskina, czyli szkoły. No nie dotyczy getta, tak, ale no bardzo taka prestiżowa szkoła żydowska przedwojenna się ostała. Słuchajcie, jako że to dużo kontrowersji wzbudza, to może podejdźmy tutaj dosłownie 2 zdania, no bo nie wiem jak to nazwać w ogóle. Nie wiem, rewitalizacja po białostocku nazwijmy to. Zostały 2 ściany, dobrze? 2. Jeszcze niedawno były 4. To jest budynek fabryczny, on się przed wojną nazywał pod adresem Polna 19, wybudowany był w 1913 roku przez niejakiego Mowsze Kapłana. Była to oczywiście od samego początku mała, ale fabryka włókiennicza. Spadkobiercy Mowszy pozbyli się tego budynku i kupił to człowiek o imieniu Isaac Szaumuk. Bardzo był przedsiębiorczy, on tutaj nie mieszkał, on tutaj po prostu podnajmował pomieszczenia tej fabryki. Zajmował się generalnie sprzedażą drewna na Białostoczyźnie, więc miał swój dom, on gdzie indziej po prostu to taki budowlaniec był, remontował, kanalizację robił, a to przy okazji miał taki biznes, że po prostu podnajmował pomieszczenia. Więc dzierżawił, to się tak powinno nazywać. Maksymalnie do 30 osób tutaj pracowało jednocześnie. Oczywiście za pierwszego Sowieta tę fabrykę znacjonalizowano. Co się stało z Isaaciem? Nie wiemy jak on w ogóle przetrwał wojnę,
ale na pewno przetrwał, bo pojawił się w Białymstoku po II wojnie światowej i jeszcze przed lipcem 1946 roku odzyskał prawa do tego budynku, no mając zapewne dokumenty, wyremontował ten budynek, być może chciał zostać, trudno powiedzieć, chociaż później po pogromie kieleckim, no to niewiele osób po prostu się decydowało na to. Grunt, że mimo tego, że wyremontował, to jednak sprzedał to dla PSS z Połem, no i jeszcze wiosną tego roku chyba stało to w całości. No a teraz, jak widzimy, jest rewitalizacja do cna prowadzona. Dobrze, to tylko taka dygresja. Oczywiście w czasie, kiedy getto istniało, też tutaj trwała produkcja. W tym miejscu powstał cmentarz gettowy, jak już zamknięto getto w ten sposób, więc tu wcześniej nie było innego cmentarza, to nie jest jakieś przedwojenne miejsce. I Rafael Reisner napisał w swoich wspomnieniach, że za młynem Katoka na polach, czyli były tu pola i jakiś młyn, jakiś katok miał, tak? Naznaczono właśnie cmentarz o powierzchni 1 hektara, czyli tak chyba jak tu stoimy, prawda? To jest ewenement, bo w żadnym innym getcie nie założono jakby, wiecie, od zera cmentarza. Do samego końca towarzystwo pogrzebowe grzebało zgodnie z wszystkimi przepisami judaizmu, grzebało tutaj zmarłych czy zamordowanych. I proszę Państwa, to jest miejsce, w którym w ziemi gdzieś są szczątki 9000 ludzi. Było tutaj około 3560 grobów. Szymon Datner pisał, że to jest jedno z najświętszych miejsc, więc zlikwidowanie tego cmentarza to jest naprawdę rzecz haniebna, bo inaczej tego nie nazwiemy. Tym bardziej, że on jeszcze długo istniał, ponieważ w latach 1945-49 Żydzi, którzy przeżyli, więc to około 120 osób, wykupili tutaj te działki. Do tego jeszcze przypłynęły pieniądze ze Stanów głównie i ogrodzono ten cmentarz takim właśnie murem i to jest ten mur. Także nie myślcie, że to jest mur gettowy, to jest mur, który otaczał cmentarz i był wybudowany po wojnie. Tutaj, proszę Państwa, już 16 sierpnia 1945, czyli tuż po wojnie, postawiono pomnik pamięci ofiar getta, nawet przy wsparciu polityków. Nie ma tego pomnika, to były 2 prostokątne tablice, czyli taki na szybko, no wojna się skończyła, od razu w 2. rocznicę wybuchu powstania, taki niewielki pomnik tu postawiono. Następnie minęły 2 lata i wszystko się dzieje zawsze 16 sierpnia na kolejną rocznicę, więc 16 sierpnia 1947 postawiono, to co widzicie, 6-metrowy pomnik poświęcony bojownikom getta. No i też rok później, w 1948, Ochel, czyli taką kaplicę jakby, mauzoleum po prostu i była do tego jeszcze taka kolumnada, zaraz pokażę zdjęcia. Według mnie ten Ochel, kaplica i kolumnada były tam, gdzie jest teraz ta ogrodzony taki ten, widzicie, płotek, taki tam pomnik, więc to musiało być tam. Tu wszędzie były jeszcze mogiły, tak, cały czas mówimy o latach 40. I kiedy robiono ogrodzenie tego terenu, to natrafiono na 2 mogiły zbiorowe. I tu w tych mogiłach to już bez 2 zdań, w jednej to było tych 70 rozstrzelanych, co Wam mówiłam, na Jurowieckiej, a druga mogiła to były ofiary, które zostały zastrzelone przez Niemców 19 sierpnia w szpitalu na Fabrycznej bo to już się kończyło, już pociągi w większości odjechały do Treblinki, a to były kobiety po porodach, starsi ludzie, ludzie po operacjach i nie było sposobu, żeby ich po prostu zmusić, żeby szli, no więc ich po prostu rozstrzelano na miejscu i też tutaj zrzucono. Także tu były takie 2 wielkie mogiły zbiorowe odkryte. I ten właśnie pomnik postawiono nad tą mogiłą tych bojowników 70. W ogóle do 1959 roku ten cmentarz był pilnowany, było ogrodzenie, była osoba, która pilnowała klucza, było zamykane, no wszystko tak jak należy. Ostatni pochówek legalny to był 1964 rok i wtedy cmentarz zamknięto, już nie był grzebalny, ale istniał.
I proszę Państwa, w momencie, kiedy ostatni Żydzi opuszczają Białystok w ramach tej akcji Syjoniści do Syjonu, czyli 68 rok, no mówią, ja nie wiem, no ale słyszałam, że 71. Ostatnie osoby z tej wspólnoty Żydów białostockich wyjeżdżają i wtedy partia, wiadomo jaka, podejmuje decyzję o likwidacji tego cmentarza. I to jest ten moment haniebny, dlatego że wszystkie groby zostały ekshumowane i wszystkie szczątki zrzucono do tej wielkiej tam ogrodzonej jednej mogiły, postawiono taki tam pomnik, tablicę informacyjną, zagrabiono i zrobiono skwerek. I dopiero, moi drodzy, w 1993 roku po prostu zrobiono taki skwer i w 2008 nadano temu skwerowi plac imieniem Mordechaja Tenenbauma, czyli tego człowieka, który stał na czele powstania w getcie. Także, moi drodzy, nie mam słów, brak mi komentarza, zawsze się dziwię, że do tego mogło dojść tyle lat po wojnie. No a tutaj widzicie ten fragment tego ogrodzenia cmentarza, który jest odnowiony. To też się stało tuż przed 80. rocznicą. Bardzo dobrze, że zachowano, natomiast te wzmożenie takie tutaj rok temu było może też z tego powodu, że przecież, nie wiem czy jesteście świadomi, istniało takie ryzyko, że przyjedzie tu Antony Blinken. Antony Blinken to jest prawa ręka Joe Bidena od spraw Europy Wschodniej. Jego ojczym to Samuel Pisar, Żyd, który pochodził z takiej rodziny białostockich Żydów, takiej zasiedziałej od czasów Branickiego i on jako jedyny przeżył. I jak Antony Blinken przedstawiany był jako sekretarz stanu Bidena w Kongresie Stanów Zjednoczonych, to była chyba 4. czy 5. nad ranem, no to jedno z pierwszych zdań, jakie wypowiedział, to było, że mój ukochany ojczym pochodził z Białegostoku, małego żydowskiego miasta na wschodzie Europy. No małe to ono nie było, no ale dobra. Więc tak, moi drodzy, no i był na tych obchodach faktycznie, nie był osobiście, bo to wiecie, wojna w Ukrainie, ale nagrał specjalnie tutaj na te uroczystości, które odbyły się rok temu, takie swoje przesłanie. I jeszcze na przedszkolu tutaj jest nowy, też z zeszłego roku, piękny mural, wycinanka, taki bardzo też dający do myślenia. I tutaj, proszę Państwa, to jest ogrodzone, więc się domyślamy, że po prostu tutaj złożono te szczątki wydobyte z całej powierzchni cmentarza gettowego. I mamy tu informację, że prochy 3500 osób. Przed chwilą Wam mówiłam, że było 3560 grobów, tak? A 9000 pochowanych in total, tak? Bo były mogiły zbiorowe przecież. Ja nie wiem, czy może ktoś się pomylił i po prostu groby policzył jako pojedyncze osoby. Trudno to powiedzieć, no bo ja też przecież nie byłam przy tym, znajduję różne informacje, ale coś tu się definitywnie nie zgadza. Żydzi w getcie nie mogli chodzić po chodnikach, tylko musieli chodzić po ulicach, byli naznaczeni, oznakowani żółtymi łatami. To jest takie bardzo smutne zdjęcie człowieka, który, no widać, że to jest stary człowiek, jeszcze właśnie ta łata taka bardzo widoczna. Co ciekawe, ten pomnik, on jak likwidowano ten cmentarz w 71, to on zniknął. A wiecie gdzie był? Nie wiem, czy ktoś słyszał. Był zakopany tutaj w podwórku na przedszkolu, na podwórku przy przedszkolu. No i ktoś go po prostu znalazł, wyciągnięto, on jest teraz odnowiony, ma te literki wyzłocone. Czyli to jest to. I też zobaczcie Państwo, za nimi jest przestrzeń właściwie, gdyby lepsza ostrość, to może i cerkiew by było widać, bo ona jest taka charakterystyczna, ta na Lipowej, zawsze ta kolumna, znaczy ta kopuła gdzieś tam jest widoczna. Więc stąd na przestrzał było widać aż na piaski, aż na dawne Hanajki, gdzie niegdzie jakieś tam budynki. No i teraz, gdzie był ten ochel i jak wyglądał? Widzimy taki jakby z kopułą, kolumnada, tak? I to było ogrodzone i tu już zdjęcie jest fatalne niestety, ale myślę, że widać jak duża była brama i tutaj ktoś stoi i tam w tle za tą bramą widać tą kopułę. Czyli tak naprawdę wygląda to, że to całość tutaj to był tenże cmentarz. Jak wyglądał Mordechaj Tenenbaum? Jego imienia jest ten plac. Chłopak zresztą wykształcony, prawdziwy idealista. Wraz z Danielem Moszko 19 lub 20 sierpnia w ich kwaterze głównej na Ciepłej 13 popełnili samobójstwo. A to są ostatnie zdjęcia naszych białostockich Żydów, którzy stoją na ulicy Jurowieckiej i idą już w stronę
w stronę pociągów, które były podstawione na dworcu Poleskim. Tyle, moi drodzy. Nasz spacer się przedłużył nawet jeszcze o 10 minut, także bardzo Wam dziękuję za wytrwałość, że tak długo żeście szli, mimo że jest niedziela wieczór. Zapraszam na kolejne spacery. No i do zobaczenia, jeśli nie tu na spacerach, no to też w internecie. Bardzo mi miło. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zaglądajcie koniecznie do nas. Super. Bardzo mi miło. Dziękuję i do widzenia. Bardzo, do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Już mnie ucho boli. No ja wiem. Przełóż na drugą stronę. A, dobra, już wytrzymam.